Cześć, jak zawsze przygotowywałem dla Was filmik z zadaniami, żeby łatwiej można było wrócić do tego, co mówię na początku. Po pierwsze, mam nadzieję, że będziemy pracować stacjonarnie. Na razie, jak wiecie, ta praca hybrydowa została jeszcze przez rektora przedłużona, dlatego ja przychodzę na wszystkie zajęcia normalnie, tak jak w poprzednim semestrze, ale oprócz tego będzie tak jak w poprzednim semestrze, przynajmniej w jego drugiej połowie, będę włączał Google Meet na pierwszą godzinę. Oczywiście jak będzie więcej chętnych osób, to ten Google Meet będzie włączony na dłużej. Ale bardzo bym chciał, że jeżeli możecie, to przychodźcie na zajęcia. Oczywiście jak z powodów COVID-a wolałybyście zostać w domu, no to macie taką możliwość. Ale jak pokazuje poprzedni semestr, jest dużo lepiej, jeżeli możemy się spotykać i rozmawiać. Dlatego, tak jak ustaliliśmy w poprzednim semestrze, Slacka używamy tylko do konsultacji. Nie robię tam pełnych korekt. Możecie tam wrzucić oczywiście prace, które omówimy na przykład następnego dnia, szczególnie jak macie storyboard, to zdecydowanie wolę przeczytać sobie na spokojnie storyboard w domu i dopiero później z Wami o nim porozmawiać, niż czytać go na zajęciach. Więc jeżeli są pomysły na nowe komiksy, to zdecydowanie wysyłajcie je wcześniej, scenariusze czy storyboardy, ale na Slacku tylko odpowiem coś w stylu dzięki, przeczytałem, chyba że mam jakąś oczywistą uwagę, nie wiem, coś mi się nie otwiera czy coś takiego, to ją napiszę na Slacku. Natomiast normalnie na Slacka wrzucajcie rzeczy, na przykład jeżeli na zajęciach coś ustalimy, hej, sprawdźcie jakby wyglądało z większymi odstępami między panelami, albo zobacz jakby ta karta wyglądała, gdyby miała ramkę, albo gdyby miała wszystko na spad. Takie rzeczy możecie wrzucać na Slacka i wtedy szybko mogę odpowiedzieć, nie, rzeczywiście lepiej na spad, miałaś rację, na przykład coś takiego. Więc tak będzie wyglądać komunikacja, tutaj nic się nie zmienia, natomiast chciałbym to bardzo podkreślić, że musimy rozmawiać, nie tylko pisać do siebie na Slacku. Wydaje mi się, może nie jestem zbyt dobry w pisaniu tych korekt, bo widziałem, że było więcej nieporozumień, jak rozmawialiśmy tylko w ten sposób, dlatego rozmawiamy werbalnie. Następne, teraz omówię zadania. Gry w poprzednim semestrze nie do końca nam wyszły, może to było za duże zadanie, może za dużo się działo, wiem, że ta pandemia sprawia, że wiele osób ma problem z motywacją, więc pomyślałem, że zrobimy coś mniejszego, bo jednak chciałbym, żebyście gry lubiły, bo nawet jeżeli to nie jest to, co chcecie docelowo robić, to tam jest takie bogactwo rozwiązań typograficzno interfejsowo-wizualnych, że na projektowaniu nawet prostych elementów do gier nauczycie się niezwykle dużo. Nauczycie się rzeczy, które przydadzą Wam się w komunikacji wizualnej, nawet jeżeli będziecie później robiły książki, strony internetowe, aplikacje, po prostu wszystko. I dodatkowo gry mają w sobie to, że interfejs wcale nie musi być transparentny, wcale nie musi być czymś, który jest tylko połączeniem pomiędzy zawartością a odbiorcą. Może być czymś więcej. Dlatego wydaje mi się, projektowanie gier jest tak interesujące. Ale w tym semestrze zrobimy coś mniejszego i będzie to przeprojektowanie nie całej gry, tylko samych kart. Wybrałem bodajże 5 gier i z tych 5 gier będziecie projektować same karty. I będą to gry, które mam, więc będzie można na nich zagrać na zajęciach. Będzie to Le Havre, która jest świetną grą Uwe Rosenberga, bardzo prostą, jeśli chodzi o zasady, ale niezwykle głęboką, jeśli chodzi o to, jak się w nią gra, która ma ultra paskudne karty. Ale jest na nich sporo informacji, nawet bym powiedział, że bardzo dużo informacji, które wymagają odpowiedniego ułożenia i jest na nich miejsce na nadanie tym kartom klimatu. To jest gra, która nie ma elementów fantastycznych, ani science fiction, ani fantastyki. Są budynki w prawdziwym porcie i do nich trzeba zrobić całą infografikę, jakby cały system ikon, które sprawią, że ta gra będzie grywalna. Więc tutaj tak naprawdę projektujecie nie tylko wygląd tych kart, no ale też tą infografikę, która by później przeszła na resztę gry. Druga gra w pełni karciana, Race for the Galaxy.
którą również mam i również będę mógł przynieść na zajęcia, żeby zagrać. Gra karciana, w której no nie będę teraz tłumaczył zasad, w miarę skomplikowana, jest sporo interakcji między graczami, bo w zależności co my wybierzemy, inni gracze mogą to użyć. Jak widzicie, jest złożony system ikon. Ta gra słynie z tego, że ma bardzo dużo ikonek, aczkolwiek w kategoriach już takich współczesnych gier karcianych czy planszowych ta ilość ikon może nie jest tak duża, jak wtedy, kiedy ta gra się pojawiła. Wziąłem też również jedną nowość, Ark Nova. Gra jest świetna, ale wygląda jak wygląda, natomiast można z niej porysować zwierzęta. Więc macie do wyboru dwie gry bez elementów fantastycznych, to jest Le Havre i Ark Nova. Macie do wyboru grę science fiction, czyli Race for the Galaxy i dorzuciłem też brzdęk, że jak ktoś ma ochotę porysować sobie orki, elfy, krasnoludy i ludzi przemierzających tunele, to mamy brzdęk, który nie ma takich bardzo złych kart. Ja nawet je lubię, bardzo dużo w tą grę grałem, więc nie wiem, mam chyba z 50 czy 60 sesji nagranych, więc już się chyba przyzwyczaiłem. Natomiast na pewno ta gra mogłaby wyglądać lepiej. Co trzeba zrobić? Zagrać w tę grę kilka razy. To jest podstawowy warunek, pewnie nawet nie muszę tego pisać, ale trzeba zagrać w tę grę naprawdę kilka razy, żeby ją zrozumieć, żeby zabrać się za projektowanie interfejsu do niej i zaprojektować po kilka kart z każdego typu. Na przykład w Ark Novie są 3 typy kart, no to tam, nie wiem, jak zaprojektujecie po 5 typów, po 5 przykładów z każdego typu, będzie świetnie. To nie jest tak dużo roboty, 15 kart, aczkolwiek podejrzewam, że jak się już kręcicie, to będziecie chcieli więcej. Więc jak na przykład będziecie chciały sobie porysować zwierzątka w Ark Nova, to jak już system będzie wymyślony, to już to będzie czysta przyjemność. Ok. Drugie zadanie z gier jest dużo bardziej techniczne, ale to, co zauważyłem, to jest ogromny problem z InDesignem. Bez tego programu nie możecie zrobić nic w tym zawodzie. Teraz jest najlepszy moment, żebyście się nauczyły korzystać z InDesigna, bo jesteście na studiach, nie idą za tym żadne konsekwencje ani dodatkowy stres. Dlatego bardzo zachęcam wszystkich do zrobienia tego zadania, bo uwierzcie mi, ten problem z InDesignem będzie wam przeszkadzał w waszym życiu zawodowym. Chyba że będziecie robić same ilustracje, ale tak jak wam wielokrotnie mówiłem, robienie samych ilustracji jest teraz prawie niemożliwe, żeby się z tego utrzymać. Zazwyczaj robi się coś więcej z tymi ilustracjami, ale jeżeli chcecie robić komiksy, książki, zarabiać pracując dla klientów, idąc gdzieś na etat, ten InDesign będzie praktycznie niezbędny. Poza tym wiele konceptów przedstawionych w InDesignie pomoże wam zrozumieć, jak ogólnie działają programy do projektowania graficznego. Dlatego kolejne zadanie to jest projektowanie instrukcji. Macie gotowe komponenty, nie przeprojektowujecie, nie robicie żadnej reimplementacji, bierzecie instrukcję taką, jaka jest, komponenty wyglądają tak, jak wyglądają i macie zrobić jak najbardziej czytelną instrukcję. Nie zmieniacie jej treści, nie zmieniacie zasad, ale możecie dodawać przykłady. Możecie przeredagować, właśnie, to nie do końca, możecie przeredagować instrukcję, nie zmieniając żadnych zasad, tak, żeby zasady były czytelniejsze. I wybrałem gry, które mają średnio skomplikowane zasady, żeby było co projektować, ale żeby było gdzie pokazywać przykłady. Pierwszy to jest BAS, której zasady mieszczą się na 2 stronach A3 bodajże. To jest taki złożony folder. Zasady są proste, gra jest bardzo trudna, żeby grać ją dobrze, bo to gra z plotera, ale zasady są proste. Kosmiczne spotkania, gdzie projektujecie zasady bez żadnych dodatków, czyli tylko podstawowe zasady. Carcassonne, podejrzewam, że wszyscy znają. Z nowszych gier Załoga i z klasyków Pandemia. Nie wiem, dlaczego napisałem Pandemia. Pandemic w ogóle powinno być. Dobra. Co trzeba zrobić? Zagrać w grę kilka razy, ponownie. Wszystkie te gry mogę przynieść. Te gry akurat nie są jakieś super długie, może BAS jest najdłuższy.
Cosmic Encounter wszyscy i tak lubią grać na zajęciach, więc to może bez problemu mogę przynieść, możemy grać wiele razy. Dobra, i później trzeba zaprojektować całą instrukcję. Oddajecie PDF-a takiego, jak byście oddały wydawcy, żeby zaakceptował go. Ok, komiksy. Będzie jedno zadanie, oczywiście jak zawsze to będzie antologia i tym razem chciałbym, żeby to znowu były prawdziwe historie, ale tym razem niekoniecznie, które się przytrafiły tobie. Nazwałem je roboczo warszawskie historie. Chciałbym, żeby wszyscy mieszkamy w tej chwili w Warszawie. Chciałbym, żeby wspólnym wątkiem, albo przynajmniej przejeżdżamy do Warszawy na zajęcia, chciałbym, żeby to był wspólnym wątkiem było to miejsce. Mogą to być historie opisane w prasie, jakieś głośne zdarzenia. Mogą to być proste rzeczy, które same gdzieś zauważyłyście, nie wiem, jadąc autobusem, czy metrem, czy idąc po ulicy. To może być coś bardzo zwykłego, prozaicznego, to może być coś poetyckiego, coś ulotnego, co tylko wy widziałyście. To może być coś dramatycznego, co chcecie. Wspólnym czynnikiem jest tutaj tylko miejsce. I mają to być takie same parametry jak poprzednio, czyli komiks czarno-biały, dokładnie 4 strony, określony format i wspólne marginesy, tak jak przy antologii w poprzednim semestrze. Jeżeli ktoś zaczął swój komiks 16-stronicowy w poprzednim semestrze, to te osoby mogą kontynuować ten komiks. Osoby, które go nawet nie zaczęły, muszą najpierw zrobić antologię. Druga rzecz, jeśli chodzi o komiksy, to wizyta Szymona Holzmana. Będzie u nas 7 marca o godzinie 10. Osoby, które już tam na Slacku pisałem, które chciałbym, żeby pokazały PDF-y lub osoby, które chcą pokazać mu PDF-y, muszą wysłać je, wrzucić mi na Slacka do 28 lutego, żeby Szymon miał czas je przeczytać. To tyle, jeśli chodzi o komiks. Trzeci punkt to jest pisanie i piszecie tak jak poprzednio. Zmienia się tylko temat, a mianowicie mają być to sytuacje lub sceny z ostatnich 2 tygodni, czyli coś bardzo prostego. Już wydaje mi się, że nie tylko, na pewno z Klaudią coś takiego robiliśmy, ale wydaje mi się, że jeszcze z kimś, może nie. Czyli rezygnujemy z recenzji. Chciałbym, żebyście zaczęły pisać coś, co wymaga od was znalezienia określonej sytuacji i jej opisania. Bardzo prostej. To nie musi być nic wielkiego. Pamiętam właśnie, że Klaudia napisała, że nic ciekawego się nie wydarzyło i napisała jeden z ciekawszych tekstów ze swoich tekstów z tego semestru. Więc to może być coś bardzo prostego. Ponownie od 1000 do 1500 znaków, czyli bardzo krótkie teksty i tekst w każdy drugi i ostatni poniedziałek miesiąca bez zmian. Ok, punkt 4. Pozostałe. Przypominam, Slack zawsze jest dla was otwarty, zawsze to, co wrzucacie, czytam, odpowiadam wtedy, kiedy mogę, ale korzystamy z niego dodatkowo, czyli pełne korekty jakby takich nowych pomysłów robię tylko rozmawiając z wami twarzą w twarz na zajęciach lub na Google Meetie. Ok, kolejny punkt to chciałbym doprecyzować nasz taki kontrakt, który jest między nami, bo wydaje mi się, że ja staram się być bardzo otwarty i tolerancyjny na różne sytuacje, ale wydaje mi się, że żebyście wy miały poczucie większego bezpieczeństwa, to ten system zaliczeń powinienem określić bardzo precyzyjnie, żebyście dokładnie wiedziały, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby zaliczyć u mnie semestr, jak te zaliczenia wyglądają. Niby już wiecie po poprzednim semestrze, ale żeby to nauczanie było skuteczne, chciałbym też wymusić jeszcze tą komunikację między nami. Dlatego nie wymagam skończenia zadań. Jeżeli zaliczasz semestr, masz 5, ale żeby zaliczyć ten semestr, musisz chociaż
raz w tygodniu ze mną porozmawiać. To jest takie pierwsze podstawowe minimum, żeby zaliczyć semestr. Nie wymagam, tak jak mówię, skończenia zadań, aczkolwiek ukończone zadania pod względem edukacyjnym dają nieporównywalnie więcej niż zadania, które nie są skończone. To jest oczywiste, bo widzicie cały proces, lepiej poznajecie siebie, widzicie, na którym etapie projektowania jakie problemy mogą się pojawić, nie tylko z samym projektowaniem, ale również z waszą motywacją do dalszej pracy. Drugą rzecz, którą wymagam, to jest pisanie tekstów, co wydaje mi się dobrze pokazuje, jak to pisanie tekstów uważam, że jest ważne. Tak jak wam wielokrotnie powtarzam, uważam, że pisanie to myślenie. Jeżeli chcecie robić komiksy, czy wymyślać grę, czy w ogóle wymyślać, być kreatywnymi osobami, czy tworzyć obrazy, czy sztukę, pisanie pozwala wam uzewnętrznić myśli. No dobra, to jest chyba wszystko. Nie, powinienem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Co z tych wszystkich zadań, co oczekuję, żebyście zrobiły? Tak jak w poprzednim semestrze, robimy wybór. Nie musicie robić gier, jeżeli ich nie chcecie, możecie robić tylko komiksy. Ten wybór musicie ze mną uzgodnić w pierwszych 2 tygodniach tego semestru, najlepiej w pierwszym tygodniu już mieć to z głowy. Bardzo was zachęcam do tego technicznego zadania. Naprawdę zachęcam was do spróbowania zadania z kartami. Nawet jeżeli nie myślicie, że będziecie projektować gry, to warto spróbować i zobaczyć i nauczyć się czegoś nowego. Te projektowo-layoutowe zadania, te zadania, w których możecie zaprojektować ikony, czytelne ikony w złożonych systemach dają niezwykle dużo. Będę również robił te wykłady, które zacząłem w zeszłym semestrze, prawdopodobnie w poniedziałki od 9:30 przez pierwsze pół godziny, ale to wszystko będę jeszcze pisał na Slacku. To tyle, dziękuję.